Mały Piotruś uwielbiał chować się w zacisznym kąciku swojego pokoju z książką w dłoni. Strony opowiadań przenosiły go do egzotycznych krajów, na bezkresne pustynie i na szczyty ośnieżonych gór. W wyobraźni podróżował z dzielnymi bohaterami, odkrywał tajemnicze krainy i przeżywał niesamowite przygody. Wtedy obiecał sobie, że gdy dorośnie, jego życie będzie niczym niekończąca się podróż. Dorosłe życie Piotra potoczyło się jednak zupełnie inaczej. Po studiach założył rodzinę, pochłonęła go praca, a codzienne obowiązki wypełniły każdą wolną chwilę. Marzenie z dzieciństwa zostało odłożone na później, na bliżej nieokreśloną przyszłość. Lata mijały, a Piotr coraz bardziej pogrążał się w rutynie dnia codziennego. Praca, dom, obowiązki, wszystko kręciło się wokół rodziny. Gdzieś po drodze zagubił swoje marzenia, zapominając o tym, jak wielką radość mogą one przynieść. Pewnego dnia ojciec Piotra zachorował. Diagnoza była druzgocąca. Pozostało mu niewiele czasu. Podczas jednej z ostatnich rozmów Piotr zapytał ojca, czego żałuje w swoim życiu. Odpowiedź ojca była prosta: nie spełniłem swoich marzeń. Zawsze odkładałem je na później, na lepszy czas, który nigdy nie nadszedł. Słowa ojca uderzyły Piotra jak grom z jasnego nieba. Uświadomił sobie, że popełnia ten sam błąd. Życie uciekało mu przez palce, a on marnował je na szarą codzienność. Postanowił coś zmienić. W głębi duszy wciąż tliło się to małe, dziecięce marzenie o podróżowaniu. Piotr odkopał je, otrzepał z kurzu i postanowił wreszcie je spełnić. Kupił stary, wysłużony bus i z pomocą przyjaciół przerobił go na kampera. Wnętrze wypełniło się wszystkim, co potrzebne do komfortowego podróżowania, wygodnym łóżkiem, kuchenką, łazienką i mnóstwem schowków na niezbędne przedmioty. Przeprowadzka do kampera nie była łatwa. Rodzina Piotra musiała zaakceptować nową rzeczywistość. Początkowe obawy i lęki ustąpiły jednak miejsca ciekawości i ekscytacji. Wspólne planowanie tras, pakowanie bagaży i wyruszanie w nieznane stało się dla nich nową, wspaniałą przygodą. Pierwsza podróż była krótka. Piotrek chciał sprawdzić, jak jego rodzina radzi sobie w kamperze, jak znoszą podróżowanie i czy nowa rzeczywistość odpowiada ich potrzebom. Jeszcze przed wyjazdem zaangażował ich w planowanie trasy, wybór miejsc wartych odwiedzenia i przygotowanie niezbędnych rzeczy. Wspólnie uczyli się życia w kamperze, odkrywając jego uroki i drobne niedogodności. Kolejne podróże były coraz dłuższe i bardziej ambitne. Piotr zabrał swoją rodzinę do najdalszych zakątków świata. Podziwiali majestatyczne szczyty Himalajów, wędrowali po rozległych sawannach Afryki, pływali w krystalicznie czystych wodach Karaibów. Każdy dzień przynosił nowe doświadczenia, niezapomniane widoki i wzruszające chwile. Podróżowanie stało się sposobem na życie Piotra i jego rodziny. Odkryli w sobie pasję do poznawania świata, uczenia się nowych rzeczy i doświadczania innych kultur. Z każdym kilometrem rosła ich miłość do podróżowania i do siebie nawzajem. Wspólnie przeżywali chwile radości, wzruszenia i niepewności. Wieczorami, przy ognisku, dzielili się swoimi przeżyciami i planowali kolejne wyprawy. Podróże stały się dla nich lekcją życia, ucząc ich pokory, szacunku dla innych kultur i otwartości na świat. Po latach Piotr z dumą patrzył na swoje dzieci. Wyrosły na mądrych, odpowiedzialnych i otwartych na świat ludzi. Podróże ukształtowały ich charaktery i dały im cenne doświadczenia, które na zawsze pozostaną w ich pamięci. Życie jest zbyt krótkie, by je marnować na niespełnione marzenia. Ruszaj w drogę, odkrywaj świat i spełniaj swoje pragnienia, bo szczęście jest tuż za rogiem. Te słowa Piotra stały się mottem przewodnim dla wielu osób, które poznał podczas swoich podróży. A mały Piotruś nadal mieszka w sercu Piotra, uśmiechając się do niego z każdego przeczytanego rozdziału książki przygodowej. I przypomina mu, że marzenia są po to, by je spełniać. Opowiadanie to wzruszająca historia o odnalezieniu sensu życia i spełnianiu marzeń. Pokazuje, że nigdy nie jest za późno, by zacząć żyć pełnią życia i gonić za tym, co nas uszczęśliwia. Marzenia dają nam siłę, motywację i nadzieję. Bez nich życie staje się puste i monotonne. Pamiętajmy o tym, by pielęgnować swoje marzenia i dążyć do ich realizacji, bo one są niczym drogowskazy, które prowadzą nas do szczęścia. Marzenia są jak motyle. Jeśli je złapiesz i zamkniesz w słoiku, umrą. Ale jeśli je puścisz wolno, mogą usiąść na twoim ramieniu i towarzyszyć ci w podróży przez życie.